Już włączę. Ja pierdzielę, Borga widzę na żywo w 3D. Coś nie Masz lepiej ode mnie, bo ja nie widzę w 3D. Cześć, hello, Siostok, witam na moim kanale Amigowiec z Retro Serca i Pasji. Moim niezwykłym gościem dzisiaj jest Borg Cześć. z Muzeum Gry i komputery minionej ery. tak, autor najsłynniejszego amigowego powiedzenia, że najlepszą amigą jest emulowany PC. Najlepszy Ja- Tak jest. Ja się z tym zgadzam oczywiście, ja się podpisuję, programuję w AI na Amigę, kompiluję na PC. Testuję na Amidze, więc Właściwie jak ktokolwiek teraz programuje na retrokomputerach, to i tak programuje na PC, tylko później na końcu otóż to. wrzuca. Tak, Miałem przyjemność odwiedzić Muzeum Borga, którego Borg jest współwłaścicielem, tak? tak. Współwłaścicielem, stwórcą. Współtwórcą. Ilu was jest, to jest W Michał? sumie jest 4, czy jestem ja, MFX, Artur i Frabi. Okej, i kiedy się zrodziła idea tego muzeum? Jak dawno temu? 10 lat temu. A ruszyło? 9 lat temu. To od razu w tym miejscu, W tak? 2017, tak, w tym miejscu. Czy jesteś w stanie oszacować, ile macie tutaj eksponatów? Kilkaset. Kilkaset tutaj mamy wystawionych komputerów, takich, w których się gra jest 30 do 50, w zależności od tego, ile działa. W gablotkach mamy naprawdę kilkadziesiąt konsol, komputerów, plus jeszcze kilkaset takich mniejszych rzeczy. Jest tego dużo. Ale to też nie jest nasza cała kolekcja, tylko tyle, ile się zmieściło w tych skromnych progach. A planujecie jakąś przeprowadzkę na coś większego, czy tutaj? Nie, niestety nie. Z prostego powodu, jak to się mówi, mamy tak to wyliczone, że tutaj przychodzi tyle osób, że nam się to jak gdyby utrzymuje. Nawet jakbyśmy zrobili 2 razy większe muzeum, to by 2 razy więcej osób nie przyszło. Moglibyśmy mieć problemy z utrzymaniem większego budynku. A tutaj we Wrocławiu działa jeszcze jakieś inne muzeum tego typu? Tego typu nie. Nie, w ogóle nie mają na szczęście odpukać żadnego przybytku ze starymi grami. Są jakieś takie nowoczesne salony gier. Który jest ulubiony egzemplarz? Eksponat, on. Eksponat. Znaczy, najbardziej kocham Commodore 64, ale najbardziej podoba mi się Commodore PET 2. To jest ten PET 2 Commodore, co wygląda jak z lat 60., tak Tam macie. jak ze Star Treka, tak tam stoi na wieży. I dlatego Borg, tak? Tak, dlatego Borg, dokładnie. Miałem kiedyś stronę o Borgu. Mogę Ci pokazać najgłupszą rzecz związaną z Twoim nickiem? Live Long and Prosper. Tak. Live Long and Prosper. No, ale ja jestem fanem Star Treka bardzo dużo. Sorry, na odwrót to było. Przepraszam, ja widziałem zdjęcie z Londynu z Madame Tussauds, miałem okazję odwiedzić i tam właśnie były Gwiezdne Wojny i ktoś to pokazywał. Na odwrót było. Tak, Przekręciłem tak, nika, tak, spokojnie. wybacz, główka nie ta, już nie pracuje tak jak powinna być. Czemu Commodore PET nie działa? Ja go chciałem zobaczyć działającego. O, te PET-y to generalnie są maszyny bardzo stare i one zazwyczaj jak dochodzą do Polski, to są już tak uszkodzone, że tam właściwie w środku nic nie ma, ale tak naprawdę oprócz może PET-a, może Atari 400, to wszystkie inne maszyny, które są w gablotach, to są funkcjonujące. Jak robiliśmy imprezy przed muzeum, takie wyjazdowe, to one działały, no tylko w muzeum nie da się tego jak gdyby utrzymać, to muszą być włączone takie maszyny, które łatwo jest odpalać codziennie. Ja byłem w Anglii, był zlot, pan przywiózł działającego PET-a, po czym było brzdęk i PET się wyłączył forever. Rozmawiałem z nim tam zlot później, powiedział, że nie udało mu się go zreperować. A drugi problem chyba jest taki, że na tym PET-cie nie ma specjalnie co pokazać, nie? Jakieś szachy można odpalić, coś w tym stylu pewnie. Jest taki fajny Commodore 128, nie macie go tu niestety na wystawie, Mamy w domu. a macie w domu. Jest na nim system CPM. Też raz w życiu odpaliłem. Raz w życiu odpaliłem, szukałem na to gier. Wszystko co jest w wersji tekstowej. Jest nawet symulator lotu, który polega na tym, że obserwujesz zegary. Nic więcej. I sztuczny horyzont jest. No, ten CPM to miał być taki właśnie biznesowy, rozwojowy, ale nic na to nie wyszło, a Commodore był strasznie wolny jak na CPM-a. Tak, bo ten chyba procek był ograniczony, nie? Tak, tam był wolny ten proces z Do 1 MHz chyba, nie? Nie wiem do ilu, ale był jakiś taki właśnie wolny, więc lepiej się to sprawdzało jako właśnie rozwojowa wersja Commodorka. Nie chcę przekręcać, mi się wydaje, że tam był 2 MHz, cięty do 1 MHz. 2 MHz był na pewno ten MOSA. O tym właśnie mówię właśnie, Mosa. Z80, że on działał jako 1 MHz. Nie wiem, to Nie chcę przekręcać, Też nie nie chcę, ale zostań. wiem, że był wolny jak na Z80. Okej, komodorki tak, Amigi nie? Też. Ja generalnie marzyłem o Amidze, jak byłem młodym człowiekiem, ale jak już była szansa na kupno Amigi, ta Amiga mi zdążyła upaść i nie było już dostępnych tych Amig w sklepach. Bo to był 90 któryś rok, ja chciałem bardzo 1200,
ale to był taki moment, że komodorowskie się skończyły, asetowych jeszcze nie było, no i dostałem peceta, który był, nie wiem, 4 razy albo 5 razy droższy od tej Amigi, prawdę mówiąc. A Atari jak tam u Ciebie? Bardzo dobrze. Ja się wychowałem na Atari. Ja nie znam w ogóle Atari, dlatego pytam. Ja wychowałem się na Rambo, czyli na klonie Atari 2600. Jak to, to też. Tak, jak to dostaliśmy, to nie miałem pojęcia, to jest w ogóle jakieś Atari, to jakaś konsola, bo wtedy miałem 10 lat chyba. Ale bardzo mi się, to jest konsola mojego dzieciństwa i sam komputer Atari 8-bitowe też bardzo lubię. Za 16-bitowymi nie przypadam, bo są według mnie słabe. Ja miałem kontakt z Rambo, tak jak Ty mówisz, ale komputerem Atari w ogóle mi to ominęło. Zupełnie, szerokim łukiem. No bo to tak jest, że myśmy tu z MFX-em kiedyś sobie taką teorię włożyli, że to się bardzo mocno podzieliło geograficznie. Myśmy mieszkali w Rawiczu, tam były komodorki. A u nas nie, u nas sąsiad miał Atari, potem miał Amigę i ojciec, myśmy mieli komodorka, nie wiem dlaczego ojciec kupił komodorka, ale kupił potem Amigę 600 z tego względu, że znajomy miał Amigę 600, nie? Amiga 600 fajny komputer. No, kurczę, Cannon Fodder, wiesz, to jest gra, która na mnie zrobiła przeogromne wrażenie. Ja pamiętam ten moment, jak kumpel wrzucił dyskietkę, się pokazuje, wiesz, obrazek czarno-biały, facet zaczyna śpiewać po angielsku, nie zrozumiałem dla mnie języku kompletnie Ale wtedy, robiło to, ale po nie? przysiadce z komodorka to naprawdę wgniatało. Robiło A robotę. potem nie wiem, czy grałeś na Amidze w Cytadele, intro z Cytadeli. Tak, a intro to było takie renderowane. Tak, no to kurczę, nie, to... Gra była taka sobie, ale intro było po prostu... Nie no, gra też była spoko. A, jak na 3D na Midze. Znaczy, ja nie znałem wtedy nic innego, No, to... masz tak, ale nie, ale faktycznie tam intro to wyglądało jak, tak jakbym powiedział, no kurde, AAA produkcja. Nie, to było niesamowite. Okej, wróćmy do muzeum, Amigami. Powiedz mi tak, dzisiaj wpadliśmy, jest tu event, był event o CDI-u. Tak. I takie rzeczy ciekawe, cyklicznie się tutaj zdarzają? Jak zakładaliśmy to muzeum 9 lat temu, to mieliśmy plan, że będziemy takie rzeczy robić co miesiąc. Aha. Zaczęliśmy po 8 latach i pół. Okej. Ale to już jest 4. edycja i planujemy raz w miesiącu, już 4 razy się udało, raz w miesiącu robić takie spotkanie właśnie fanów retro sprzętu. Nie warto takie rzeczy puszczać na live streamie? Co? Nie bardzo? Live streamie. Za skomplikowane. Tu jest budynek dworca, my nawet internetu nie mamy. Aha, okej. Mamy bezprzewodowy, a te grube ściany powodują, że w tamtym pokoju już właściwie nie ma internetu. Alright. Także jest to misja. Jest to misja. Coś na przyszłość. No jak nam kiedyś może doprowadzą jakieś łącze normalne, ale ciężka sprawa. Przepraszam, że tak niewyraźnie gadam, zębów nie mam, na raka choruję, wiesz, przeżytem i tak dalej. Spoko. To się wytnie. Jakie plany na przyszłość związane z muzeum? No, cały czas się staramy rozwijać. Zmieniamy głównie jakieś sprzęty, dokładamy trochę automatów, czasami gry zmieniamy. Przyznam się szczerze, że generalnie muzeum już jest w miarę osadzone. Po 10 latach już trudno takie wielkie zmiany robić. Ale dlatego wróciliśmy do robienia imprez, takich jak Games and Vintage, co będzie w październiku we Wrocławiu. 2026, to Tak. trzeba dopowiedzieć, bo ktoś będzie film za 10 lat oglądał. 10-11 października 2026, druga edycja. Muzeum się uspokoiło, mamy teraz czas jak gdyby wrócić do robienia imprez. Jest to rentowne przedsięwzięcie, w sensie musisz jeszcze wchodzić do pracy, czy możecie skupić na muzeum? Wszyscy chodzimy do pracy, ja pracuję w Korpo, MFX pracuje w Korpo, Artur prowadzi własną firmę, Wojtek też pracuje w Korpo. Muzeum jest o tyle dobre, że nie trzeba się dokładać, możemy mieć pracowników, nie musimy tutaj siedzieć codziennie, Aha. także jest to... No, Macie pracowników, musicie pracować sami, tak? Tak, Okej. tak, ale przynajmniej już jak gdyby jest to już nie jest to jak gdyby problem dla nas, bo na początku musieliśmy przez pierwsze chyba 2 lata po prostu pracować w poniedziałek, piątek, a w sobotę, niedzielę jeszcze pracować w muzeum. A teraz to się jak gdyby już samo kręci, więc jest to duża zdolność cywilizacyjna dla nas. Dzięki temu możemy już od kilku lat powrotem na imprezy jeździć, bo na pierwsze lata nawet żeśmy w ogóle nie wyjeżdżali z Wrocławia, no bo nie było nawet wolnych weekendów. Chciałem jeszcze na kanał muzeum zaprosić oficjalny. Zareklamujesz? No retrogralnia. Retrogralnia. Kanał nazywa się Retrogralnia. Oglądam, jestem zachwycony, że mogę zobaczyć Borga. Aczkolwiek jestem hetero, żeby ten doprecyzować. Borg też? Też. Kanał bardzo stary, już ma chyba 17 lat w tym momencie, także jesteśmy takimi dinozaurami internetu. Tak, ale macie to fajne przeglądy, newsy. Newsy ostatnio przestałem kręcić, bo już mi czasu brakło. Ale o sprzętach takich, o sprzętach, tak. o komodorkach, jakichś tam dodatkach. No i robisz to na dużo lepszym, dużo większym poziomie niż ja. Stwierdzam to z bólem serca, aczkolwiek jestem lamerem, tutaj Borg się zna. A ile lat robisz? Bo mi to zajęło... Jest to rok, ale ja... No właśnie, mi to zajęło kilkanaście lat, żeby... Ale ja jak mi się z chemioterapiami unormowało, to zacząłem kanał robić jakiś tam, bo zawsze chciałem mieć.
spróbowałem, rozwinąłem go do pewnego poziomu, widzę, że to się zatrzymało, dalej nie chcę iść, nie ukrywam, że też nie mam jakiegoś pomysłu na to. Poza rakiem zaczęły mi dokuczać inne takie choroby związane z chemioterapią, wiesz, przykład mam żyły pozapadane, ale to nie kanał o mnie, nie odcinek o mnie, to jest kanał o Borgu. Jeszcze coś warto powiedzieć o muzeum? O muzeum, gdyby zapraszamy do Wrocławia. Tak. Na... Polecam, byłem. Tak, Sam płaciłem za bilety, nikt mi nie sponsorował. tak. I za przewodnika tak samo. Jest przewodnik po angielsku, warto Ale zaznaczyć. to trzeba wcześniej załatwić. U nas MFX, Wojtek w sumie też MFX bardzo ładnie po angielsku mówi. I Potwierdzam. Jeśli jest taka potrzeba, to trzeba wcześniej, dużo wcześniej zgłosić, no bo MFX musi z pracy się urwać wtedy. Nie, bo byłem z żoną, żona nie mówi z pośrednicą, nie mówią obydwoje po polsku, więc polecam. Facet dużo lepiej mówi po angielsku niż ja. Nawet on dużo lepiej mówi niż ja po polsku. Muszę do tego stopnia powiedzieć. Więc jest, można skorzystać. Dobrze wydane pieniądze, no i oczywiście można zagrać. To jest chyba największa frajda, tak? Jest tak, bo tu łączymy generalnie granie ze zwiedzaniem. No przyznam się, że dzieciaki to głównie grają. No, a rodzice oglądają. Też, Matkę widziałem, grała tutaj. To jest- no bo generalnie z tego co zauważyliśmy, to w naszym wieku, że tak powiem, nasze partnerki są takimi samymi graczkami jak my, no bo to wszyscy się wychowali na grach w tym momencie. To już nie są te czasy, że dziewczyny nie grały w gry. Nie, no już grały wtedy. Już grały, No już przecież grały. z chłopakami wtedy się już w piłkę grało, dziewczyny tłukły No, się na tak, blokowiskach i tak dalej, to już Tak, ten. tak. Dobra, Borg, strasznie dziękuję za rozmowę, strasznie miło było poznać. Dzięki za możliwość odwiedzenia muzeum. No i oczywiście zapraszamy jeszcze raz do muzeum, zapraszamy na kanał Borga, Retrogalania i dawajcie dużo subskrypcji Borgowi, bo zasługuje. Starczy do policji za skład? Dzięki wielkie. Dzięki. Czy ja ci to muszę wysyłać jakoś do autoryzacji? Nie, wiem co mówiłem chyba. Mogę publikować, tak? Spokojnie. Dobra, dziękuję wielkie. Dzięki. Strasznie dzięki w ogóle.